Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o 10 błędach w aranżacji kuchni, bolesnych błędach, które na pewno Was będą wkurzać, jeżeli tak niestety sobie zrobicie. Było już 2 odcinki na ten temat. Tutaj zapraszamy na jeden z pierwszych. Warto zobaczyć, ale dzisiaj będzie o innych błędach, również denerwujących. Jeżeli nie chcesz takiego błędu popełnić, zapraszam Cię do zakupu mojego e-booka o urządzaniu kuchni właśnie, bo napisałem e-book, książka, epopeja, cegła, po prawie 400 stron z prawie 100 przykładami. Do tych przykładów są zdjęcia. Warto zobaczyć, jakie układy kuchni zrobić, jak to będzie wyglądało, ale oprócz tego 10 konkretnych rozdziałów. Zapraszam, link Wam daję, tym bardziej, że teraz jest jeszcze przedsprzedaż przez kilka dni, jeżeli oglądasz teraz po premierze i cena jest niższa. Zapraszam również na Instagram i TikTok i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Pierwszy błąd, który ludzie często robią ze względu na design często i nie wiedzą, to jest druga rzecz. Często chcecie zrobić górny rząd szafek na jednej linii, żeby wszystkie szafki były w jednej linii, łącznie z szafką okapową lub z okapem. Ok, ale jeżeli macie płytę gazową, to niestety musicie sam okap dać wyżej zazwyczaj, bo standard, jaki dajemy szafki między blatem, powyżej blatu, to jest 60 cm. Może być to 55 cm, może być to 60 cm, zdarza się 50, a to w zależności też od Waszej wysokości, jeżeli macie płytę gazową, to okap wieszamy zazwyczaj na 75 cm od płyty gazowej. Bardzo ważna sprawa. Zwróćcie też uwagę, co pisze producent danego okapu, ale standard jest taki. W takim przypadku musimy się zastanowić, czy chcemy mieć ten okap wyżej od szafek, czy chcemy mieć wyżej, ale my przez to będziemy mieli też dosyć wysoko do górnych półek, czy na przykład będziemy mieli krzesełko i będziemy mogli na niego stawać i wtedy nie będzie najmniejszego problemu. Jeżeli masz płytę ceramiczną, indukcyjną, możesz mieć na wysokości 60 cm, 50-55 cm. Też warto zerknąć sobie do specyfikacji okapu, ale tak się to montuje. I druga ważna sprawa, jeżeli chodzi o okapy, nie masz szafek, powiedzmy, i wtedy Cię to ryra, tak? Na jakiej wysokości? Niekoniecznie Cię ryra. Bo jeżeli na przykład montujesz taką tubę, montujesz jakiś okap ozdobny na całej ścianie, to musisz sprawdzić, jaką on ma wysokość, bo są one regulowane często, możesz sobie je dawać wyżej, niżej, ale jak Ty masz wysoko w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Jeżeli nie będzie to odpowiedni wymiar tego okapu, to trzeba pomyśleć o zrobieniu sufitu podwieszanego. No i właśnie na to warto zwrócić uwagę. Design, wygląd to jedno, ale chyba chcę, żeby ten okap spełniał swoją funkcję, a nie tylko był wizualnie ciekawie zrobiony. Dobrze, idę do punktu drugiego. Punkt drugi, również techniczny. Mówiłem o tym w live'ie, tu go macie, jeżeli chodzi o wymiary. W e-booku moim też dosyć sporo jest napisane na ten temat. Powinniście zwrócić uwagę, ile macie miejsca po otworzeniu na przykład zmywarki lub wyciągnięciu szuflady. Czy Wy jeszcze się zmieścicie? Czy ktoś będzie mógł przejść obok Was? Jak jest książkowo, jak powinno być zrobione, no to książkowo to jest 120 cm. No to wtedy, jak otworzycie ten front zmywarki, to macie jeszcze miejsce, żeby stanąć przed nią lub żeby ktoś przeszedł. Lub żeby ktoś szufladę jeszcze z drugiej strony otworzył. Tak więc zwróćcie na to uwagę, tak samo jeżeli macie szuflady z jednej i z drugiej strony, szafki otwierane, tak? Wy musicie mieć możliwość jeszcze stanąć i otworzyć. Jeżeli 2 osoby gotują, to jest to bardzo denerwujące, jeżeli macie wąsko. Jak powiedziałem, książkowo 120 cm. Jak zrobić, jeżeli nie możecie sobie na to pozwolić, no to niestety kombinujcie. Pamiętajcie, że na przykład też szafki muszą się otworzyć i na przykład nie mogą być wystające rączki. To też jest bardzo częsty błąd, ale to jest taki 2A punkcik. Minimum, jakie powinno być, to 100 cm, ale to jest naprawdę to jest bardzo wąsko. To nie jest najlepszy pomysł. W szafkach, gdzie mamy w kształcie litery U, tak? W kuchni, gdzie mamy w kształcie litery U. Trzeci punkt będzie wizualny, bo akurat w tym tygodniu pani do mnie napisała, dziewczyna,
co zrobić, bo jej jakoś kolor nie wyszedł i jak przemalować taką kuchnię. I słuchajcie, kurczę, czuję te nerwy, bo ona kupiła teraz tą kuchnię, no i zobaczyła, że no, nie podoba jej się ten odcień kuchni, no i musi go przemalować. Pieniądze wydała mnóstwo, bo to jest kuchnia lakierowana. Co teraz? Zawsze, to o farbach jak mówiłem, to też wspominałem, nie tylko o farbach, o płytkach, panelach. Jak macie taką możliwość, a powinniście mieć taką możliwość, wypożyczcie sobie dany front danego koloru i zobaczcie, jak to u Was będzie wyglądało, bo u Was jest inne słońce, inaczej światło wpada. Macie kolor jakichś ścian, który może narzucać też odcień tym meblom i zobaczcie to u Was. Poproście stolarza, żeby zrobił Wam próbkę. W najgorszym wypadku weźcie te próbki, które on ma małe, ale przyłóżcie u siebie w ścianach, to już będziecie mieli większą świadomość. Taki myk, pamiętajcie, że jeżeli nie są to fronty lakierowane na wysoki połysk, a większość teraz robimy matowych, to one w rzeczywistości mogą wyglądać troszkę ciemniej niż jest na próbce, bo wtedy widzimy po prostu większą płaszczyznę i przez to jest wrażenie, że jest ciemniej. Idę do punktu 4. Ten błąd występuje często z nieświadomości i po to są właśnie te moje odcinki i mój e-book, że jeszcze raz wspomnę. Słuchajcie, nie montuje się zlewu na łączeniu blatów. Znaczy wy może o tym nie myślicie, ale jeżeli ustawiasz sobie najlepiej według trójkąta roboczego, tak, to chciałem powiedzieć, zapraszam do e-booka, ale dobra, już nie skończę. Słuchajcie, jeżeli ustawiacie według trójkąta roboczego i gdzieś Wam wychodzi ten zlew i tu mamy blat i my go tutaj robimy. Teraz pomyśl, z czego będziesz miał ten blat, bo jeżeli to będzie blat laminowany, drewniany, będzie gdzieś to łączenie, tak naprawdę jeden granitowy może być w całości, w zależności jak duży jest zrobiony, tak, bo też go przewieźć, zamontować i tak dalej, ze spieku, no i jest taki akrylowy blat. Ja go nie polecam, ale jego można w całości zrobić, tak? Jeżeli mamy pozostałe blaty, to niestety ta woda gdzieś tam będzie miała szansę wchodzić i penetrować to. No jest to złe rozwiązanie. Nawet jeżeli on się bardzo blisko kończy tego łączenia, to nie jest to najlepszy pomysł, bo wiadomo, że przy zlewie tej wody będzie sporo. Kolejny punkt to powiem Wam o wyspach kuchennych, gdzie zwróciłem uwagę, że ludzie popełniają błędy. Jeżeli sami sobie projektują, sami sobie gdzieś kupują te meble, składają. Chcecie wyspę kuchenną i chcecie siedzieć przy tej wyspie. I często robicie tak, że wystawiacie kawałek blatu. Ale jaki ten kawałek blatu powinien być duży? Powinien on mieć przynajmniej 30 cm, żebyśmy te nogi mogli sobie schować pod nim. Żeby nam się wygodnie siedziało. Czyli poza szafki dodatkowo 30 cm. I druga sprawa, jeżeli chodzi o błędy z wyspą, to jeżeli chcemy hokery tam dać, hokery są wyższe, to zwróćcie uwagę, są hokery również regulowane oczywiście, to zwróćcie uwagę, czy wy wejdziecie, usiądziecie tam. Jaka wysokość powinna być między krzesłem hokerem a blatem? Przynajmniej te 30 cm. 25-30 cm. Co jest, jeżeli Ty masz blat roboczy nisko, jesteś niską osobą, bo oczywiście blat roboczy dostosowujemy do swojego wzrostu, ale masz na standardzie powiedzmy 86 cm, a nawet 90 cm. Wtedy hokerów bym za bardzo nie dawał, pomyślałbym o fajnych krzesłach takich barowych. Po to, żeby po prostu wygodnie Ci się siedziało to. Niby pierdoła, a różnicę robi. Idę do kolejnego punktu. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu. Będzie o blatach, ale nie bójcie się, nie będę znowu mówił o długości i tak dalej, wysokościach. Nie, to już było, zapraszam do innych odcinków. Często widzę i ostatnio nawet znalazłem taki na Facebooku, stolarz się chwalił kuchnią. Słuchajcie, aż napisałem komentarz, a rzadko piszę po czymś takim, że zapamiętam to sobie właśnie do kolejnych odcinków, zapiszę. No nie, słuchajcie, często jest błąd, że jest płyta grzewcza lub zlewozmywak zaraz przy lodówce czy ścianie. To jest jedno, o tym wspominałem już. Ale tak samo
Nie robi się tak, bo po prostu zachlapiecie tą lodówkę ścianę lub nie będziecie jak mieli garnka postawić. Tak więc o to mi chodzi. Ale też jest bardzo często, że nie robicie przerw, nie robi ktoś przerw, nawet stolarz, do tego trzeba zwracać uwagę na każdego fachowca, między płytą grzewczą a zlewozmywakiem. Spotkaliście się z czymś takim? No ja niestety często, nawet właśnie ludzie się chwalą wykonaniem i zostawiają sobie 10-20 cm między płytą a zlewem. To jest bardzo mało. Powinno być między tym zlewem a płytą grzewczą 80 cm. Ja wiem, że to fajnie się mówi, jeżeli to jest kuchnia taka, że na to pozwala. Co zrobić, jeżeli nie ma, no to 40 cm, żeby było, chociaż żeby ten duży garnek móc postawić, a po bokach danego urządzenia przynajmniej 30 cm, bo to nam pozwala na takie naprawdę sprawne funkcjonowanie. Jeżeli chodzi o wymiary, o duże wymiary, ponoć to robi różnicę. Słuchajcie, lodówka side by side, duży gabaryt. I często ludzie montują, myślą, chcą zamontować, a później mają problem, bo zamontowali tą lodówkę przy ścianie i nie zostawili żadnego miejsca. I to jest właśnie ważne, bo jeżeli wy sobie projektujecie kuchnię, zastanawiacie się, sami wyliczacie, zanim pójdziecie do sklepu, nie wiem, typu IKEA, stolarz i tak dalej, liczycie te szafki, ile będą miały, a nieraz każdy centymetr jest ważny, to wy powinniście zostawić też lukę między lodówką a ścianą, czy innym meblem, ponieważ lodówki side by side są dosyć grube, głębokie te drzwi i my musimy je otworzyć na tyle szeroko, żeby wyciągnąć tam półkę na przykład do przemycia, tak? Coś większego włożyć. No a jeżeli wy będziecie mieli zaraz tutaj ścianę, to wy otworzycie tak naprawdę w ten sposób, bo tak jak mówię, te drzwi są dosyć szerokie. Proszę, zwróćcie na to uwagę, jakie jest wyjście. Ja często robię, jeżeli ktoś chce lodówkę, a nie chce mieć tak, że meble, lodówka, bo ona jest głębsza, wystaje, później znowu meble płytsze. Na przykład w pierwsze miejsce cargo 30. Albo na 15 cm butelki na wino. Tak? Wygląda to ładnie, nie mam problemu później z tym otwarciem drzwi, no i tak naprawdę temat zamknięty po kłopocie. Pamiętajcie, że z drugiej strony drzwi też powinny być, normalnie w projekcie się to robi, że przynajmniej po 5 cm jest wszędzie luka koło takiej lodówki side by side. Kolejny punkt, 8, 9 punkt to będzie o instalacjach elektrycznych. Bardzo krótko powiem, bo już o tym wspominałem. Jeżeli chcecie gniazdka w blacie i dajecie tubę, to pamiętajcie, że ta tuba po zamknięciu będzie na dole wystawała. Szuflada to jest kiepski pomysł, nie? Bo jej nie wyciągniecie. Będziecie musieli podnosić te gniazdka, wyciągnąć szufladę, zamknąć. W ogóle te tuby, nie przepadam za nimi, ale trochę sprawa gustu, ale pod względem technicznym jest to bardziej skomplikowane właśnie ze względu na ten brak możliwości zrobienia szuflady. To był 8 punkt. 9 punkt. Jeżeli macie natynkowe lampy, wieszacie na suficie, to po pierwsze one nie mogą wam oświetlać głowy. Po drugie zwróćcie uwagę, jak macie szafki głębokie. Jeżeli szafka jest na 35 cm głęboka, front szafki jest 40 cm, to ile odsunąć tą lampę od sufitu? Słuchajcie, 35 plus 40, czyli mamy 75 cm plus 5 cm zapasu. Taką lampę natynkową wieszamy na 80 cm. W innym przypadku, jeżeli powiesisz bliżej, bo chcesz, żeby ci to na blat świeciło, to mamy dwa wyjścia. Jedno wyjście jest takie, że będzie ci to haczyło i będziesz miał problem. A drugie wyjście takie techniczne, jeżeli już zrobiłeś instalację, nie przerobisz tego, no to stolarz musi zrobić blendę na taką wysokość, jak jest ta lampa natynkowa. Zazwyczaj tuby tam mamy, czyli nie wiem, 10-12 cm. Szkoda trochę miejsca, to znaczy jest to wtedy mniej wygodne, żeby tam coś włożyć. Pamiętajcie proszę o tym i zwróćcie na to uwagę. I idę do 10, ostatniego punktu. Zew przy oknie. I zaraz powiecie, człowieku, a w tym odcinku pierwszym mówiłeś, że to nie jest żaden błąd. Nie jest błąd, jeżeli dobrze to zrobicie. Ale niestety zdarza się nadal, że ludzie nie oglądają moich odcinków i nie wiedzą o tym. Why not? ¿Por qué? Nie wiem dlaczego. Ale tak bywa. Słuchajcie, ja sam mam zlew przy oknie i chwalę sobie to rozwiązanie.
Akurat ja mam tak sprytnie zrobione, że ono jest z boku, tak więc nie przeszkadza mi, ale bardzo często centralnie robicie zlew. I teraz, jeżeli macie okno jednoskrzydłowe, ta bateria, która tam będzie Wam haczyć i okna nie otworzycie. I wtedy jak umyć? Jak umyć to okno? Na zewnątrz wyjść, jeżeli jest na parterze, a jeżeli nie, no to jest zwyżka jeszcze od tego. No, można sobie poradzić oczywiście. Słuchajcie, są oczywiście baterie tak zwane łamane, chowane, ale po pierwsze jest ich niewiele, po drugie są bardziej awaryjne, po trzecie po co sobie życie utrudniać. Jeżeli masz okno dwuskrzydłowe, to wycyrkluj w ten sposób, żeby ta bateria stała w tym miejscu, żeby to okno otworzyć. Wtedy nie będziesz miał problemu, ewentualnie właśnie baterię tak z boku dać do jednego skrzydła, żeby móc sobie spokojnie to okno otworzyć. 10 takich błędów, które notorycznie się powtarzają i denerwują przez wiele lat, no bo kuchnię nie robimy na rok, na 2, na 3. Dlatego zachęcam Cię do zakupu mojego e-booka. Tam są opisane różne błędy, wiele tych błędów, opisane o małych włoskich kuchniach, o trikach, o najnowszych trendach i oczywiście techniczne rzeczy o trójkącie kuchennym, o różnych strefach kuchennych i wiele innych przydatnych rzeczy. O tym organizatorach, jak szafki się powinny otwierać. Zapraszam również do siebie na Instagram i TikTok, bo tam coraz częściej pokazuję różne takie szybkie propozycje. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli uważasz, że warto. Daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy spotkałeś się z takimi błędami. Nakarmy ten algorytm YouTube'a, bo on lubi te komentarze strasznie. Także dajmy mu jeść. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.